Pewne mądre polskie powiedzenie mówi, że o gustach się nie dyskutuje. I tak jak są na przykład panowie, którym podoba się, jak ich żony uprawiają seks z innymi mężczyznami, tak samo podobno są też tacy panowie i panie, którym podoba się to. Urósł jest piękny. To jest bezdyskusyjna sprawa. Natomiast czy to jest piękne, to już sobie oceniacie wy. Nowe BMW serii 5 o oznaczeniu G60 gościło już u nas na kanale, ale w wydaniu i5. A teraz mamy takie najpopularniejsze BMW serii 5, jakie sprzedaje się w Polsce, czyli 520D, jak diesel. No i jeżeli chodzi o design, no to faktycznie jest dyskusyjny, tak bym to powiedział. Co ciekawe, o ile siódemkę rzeczywiście zaprojektowano z rozmachem i mogła się nie podobać, to była jakaś. Ta jest nijaka, moim zdaniem, jeżeli chodzi o design, ale tak jak wcześniej powiedziałem, to jest kwestia wyłącznie gustu i upodobań. Samochód względem poprzednika bardzo urósł. O 2 cm wydłużono mu rozstaw osi, jest szerszy o 3,5 cm, a nawet wyższy o 3,6 cm, w związku z czym jest też cięższy o prawie 100 kg i zbliża się z masą do 2 ton, bo waży ponad 1900 kg. Pomimo tego, że podniesiono mu masę, że zwiększono jego rozmiary, to tutaj praktycznie nic się nie zmieniło, gdyż mamy tutaj nadal tego samego dwulitrowca o oznaczeniu B47 co w G30. Podniesiono mu delikatnie moc, tylko o 7 koni i teraz to 197 koni mechanicznych. Oczywiście już mild hybrid, tak jak było w poprzedniej generacji po lifcie. Oczywiście 8-biegowa skrzynia automatyczna Steptronic. Oczywiście silnik umieszczony wzdłużnie. Oczywiście stały napęd na 4 koła X-Drive w naszym przypadku, chociaż auto występuje też w wersji RWD. Newtonometry nie zmieniły się wcale. To 400 Nm, tylko teraz dostępne są w nieco innym zakresie obrotów, ponieważ tam zaczynały się od 1750 i kończyły się już na około 2500, a w tym momencie ciągnąć mają te newtonometry już niżej, bo od 1500 obrotów i wyżej, bo prawie do 3000 dopiero będzie się przy około 3000 obrotów na minutę silnika będzie ten moment wysoki się kończył. To moim zdaniem też, że ten silnik w zasadzie w ogóle nie ewoluował, bo zmieniono w nim w zasadzie tylko sterownik, oprogramowanie sterownika, to dowód na to, że niestety czasy spalinówek się kończą bezpowrotnie. Szczególnie, że wyobraźcie sobie, piątka jest oferowana obecnie tylko z 2 silnikami spalinowymi. Z tym dieslem i z 2-litrową benzyną. Nie ma w Europie już żadnego 6-cylindrowca benzynowego. Te są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Jak ptaszki ćwierkają na mieście, jeszcze w tym roku ma wpaść tutaj pod maskę 3-litrowy diesel i to akurat bardzo dobra wiadomość. Na razie tylko 520i i 520D, a oprócz tego elektryk w 2 odmianach mocy i 2 PHEVy. Akurat PHEVy, jeden oparty o 4-cylindrowca, a drugi o 6-cylindrowca. Szkoda. Ile to kosztuje? No proszę Państwa, wyjściowo kosztuje piątka 520i. 255 000 złotych. Jak chcecie mieć diesla, to musicie dołożyć kolejne 15, a jak chcecie mieć X-Drive, to jeszcze 15 i tak jak tutaj przed Wami stoi, no to musicie być przygotowani na wydatek 285 000 złotych za podstawę. Ale nasza to nie podstawa. Nasza ma na przykład M-pakiet i w skład tego M-pakietu wchodzą na przykład czarne obramowania szybek, tutaj takie shadow line. Wchodzi taki dyfuzorek tutaj z tyłu, a raczej pseudodyfuzorek, bo on oczywiście nic nie robi, ale ma takie 2 płetewki i jest polakierowany również na czarno. W skład M-pakietu wchodzi sportowe zawieszenie obniżone względem standardowego o 8 mm i jeszcze sportowe hamulce, które rozpoznacie na przykład po niebieskich zaciskach. Oprócz tego parę dodatków w środku z M-pakietu. Ale teraz oprócz M-pakietu jest jeszcze pakiet M Pro. Więc jak już zapłaciliście 20 000 złotych za pakiet M, to BMW Wam proponuje, to teraz jeszcze dorzućcie 9,5 koła za M Pro. I oferuje Wam w M Pro taki spoiler, którego siła docisku przy 140 na godzinę to jakieś 35 gramów. Maksymalnie. Może 25 nawet. Oprócz tego dostajecie w pakiecie M Pro przyciemnione lampy z tyłu, przyciemnione lampy z przodu. Akurat grill czarny i czarne tutaj wstawki w zderzaku i trochę inaczej zaprojektowany zderzak dostajecie w M-pakiecie zwykłym, ale do M Pro dopłacacie i dostajecie dopiero Shadow Line'a w reflektorach i jeszcze jedno dostajecie z M Pro.
Oto, zobaczcie. BMW 5 Series G60 Iconic Glow. Glamour! I podjeżdżacie do siebie na wichurę po słoiki i robicie wielki szał. I nie można tego wyłączyć w ogóle. Więc jak macie M Pro, to niestety macie to w komplecie. I trzeba to chyba, nie wiem, jakiś drucik może gdzieś tam przeciąć, żeby to całkowicie wyłączyć. No dobrze, ale są tacy, którzy to lubią, nie czepiamy się. A jeżeli chcecie robić wiochę, ale nie chcecie pakietu M Pro, to możecie sobie Iconic Glow tutaj kupić za 2500 zł i wtedy tylko świeci, ale na zwykłym grillu, a nie M-pakietowym. Felgi w naszym wypadku to są 20, które wymagają dopłaty, bo w standardzie z M-pakietem wchodzą tutaj 19, a generalnie w ogóle podstawowa felga to 18 i szczerze mówiąc to nie wyobrażam sobie, jak on musi bidnie na tej 18 wyglądać. Pomimo, że zawieszenie jest obniżone o 8 mm, to i tak ten prześwit tutaj jest dosyć spory. Auto nie siedzi tak jak poprzednie BM-ki mocno na ziemi, nie trzyma się. Zresztą zobaczcie, jak tutaj starano się zamaskować pewnymi elementami to, że auto, cała platforma jest przystosowana również do elektryków. Cała ta dolna listwa takiej szerokości tutaj jest polakierowana na czarno, żeby w pewien sposób zamaskować gabaryty samochodu. Niemniej cały ma już ponad 5 metrów długości. Jest tak długi jak poprzednia 7, tylko nie w wersji long, a standardowa. Pomimo, że go wydłużono, pomimo, że mamy większy rozstaw osi, pomimo, że jest cięższy, pomimo, że to większy samochód generalnie, to bagażnik akurat uległ zmniejszeniu, bo mamy nie 530 litrów jak w G30, tylko mamy 520 litrów. Powiecie, 10 litrów to mało, no ale 10 litrów, dajcie spokój, to jest weekend picia na dwóch. Praktyczne rozwiązania najpierw, zanim walizki wrzucimy. No tutaj mamy jakiś tam haczyk jeden, haczyk drugi. Tutaj, o, dosyć pojemny schowek, proszę bardzo, ile tam gratów wejdzie. Zobaczcie, jak tutaj jest głęboko, więc tam możecie rzeczywiście sobie umieścić parę przydatnych akcesoriów, jak choćby zestaw naprawczy czy apteczka. Nawet miejsce jest tutaj, drugi taki schowek na gaśnicę w środku. Tam pod spodem bateria od Mchewa, więc to nam się nic nie podniesie tutaj. Tutaj niestety mamy też tymi schodeczkami ograniczoną powierzchnię taką płaską tego bagażnika. Tam są oczka do mocowania siatki, tu są oczka, tam są oczka i dziwnie wtedy ta siatka jest na tej wysokości. No ale cóż, zobaczmy, jak to będzie wyglądało z walizami. Tak, nie ma szans, przynajmniej tej plastikowej, takiej dużej, tylko w ten sposób. Dwie duże wchodzą, ale tu jeszcze jest dużo przestrzeni na górze, więc spokojnie kabinóweczki, więc spokojnie jakieś plecaki, jakieś torby takie materiałowe. Proszę, nawet w ten... O! To jest naprawdę całkiem good rezultat w takim razie, jeżeli w ten sposób i tam do końca, bo tutaj nie ograniczają jej żadne głośniki, żadne wystające elementy, więc zobaczcie, ała! Więc zobaczcie, takie polecam. Wchodzą idealnie, wypełniają bagażnik i w zasadzie 3 takie wówczas byśmy zmieścili. Nawet jak tę tutaj umieszczę, to tam by weszła 3. Ciekawe, czy nam się to zamknie. O! Gitara. 3 takie duże, potężne, porządne walizy. Jest ok. Bardzo nawet ok, bym powiedział, jak na sedana, który ma 520 litrów bagażnika. I jeszcze tu też po bokach zostaje Wam miejsce na jakieś plecaczki, czy nawet te plecaczki tutaj, więc bardzo przyzwoicie. Tu natomiast goła blaszka razem na przykład z przewodami takimi zamocowanymi do składania oparć tylnej kanapy. Fajne to, że jak widać ona dzieli się w proporcjach 40-20-40, więc jak złożycie środkową część, to przewieziecie długie przedmioty, narty i to nawet 3 komplety tych nart bez problemu. Niefajne to, że jak pociągniecie, to ona się nie składa automatycznie, tylko jak chcecie złożyć, no to albo musicie tam sięgnąć i popchnąć, albo musicie to z tej pozycji rozwiązać, a tu mi się ktoś podłączył do ładowania. A to pokazuje, ile tu jest miejsca z tyłu, że ten fotel jest przesunięty i nawet nie chce nam się złożyć oparcie kanapy. Miejsce na kolana jest, stopy tam, no wygodnie, tak powiedzmy, jeszcze bym pochylił trochę oparcie, i tak mogę jechać sobie komfortowo, dłuższy dystans w takiej pozycji, jest naprawdę w porządku. Niestety ten, co będzie siedział za mną, w porządku miał już nie będzie. Samochód, który ma ponad 5 metrów długości, segment E, to już powinna być komfortowa limuzyna, a tutaj
brakuje miejsca na kolana, na stopy. Fotel jest nisko opuszczony, więc tam jak wkładam stopy, to już czuję stelaż fotela tam na dole, na tych stopach. To niby wyprofilowanie miałoby za więcej miejsca mi zaoferować, ale niestety tego nie robi. No po prostu walę tutaj z każdej strony. Czy tak będę siedział, czy tak będę siedział. To jest tutaj po prostu klaustrofobicznie dla wysokich osób, takich jak ja. Gdyby tam ktoś siedział 1,70 m, tu 1,70 m, to jak cię mogę? Ale jak mierzycie ponad 1,90 m, albo wasze dzieci są wyrośnięte, bo dzisiaj 15-latkowie mają po 1,90 m nawet, no to niestety to nie jest dobre auto rodzinne. Fajne rozwiązanie, takie, że tutaj wyprofilowany jest dach w taki sposób, że nawet przy szklanym dachu mam miejsce nad głową, bo roleta chowa się nie w tym miejscu jak zazwyczaj, tylko chowa się z przodu. Zobaczcie, tutaj widać jej część. Przyciski już dotykowe do 3. i 4. strefy klimatyzacji. Nawet można sobie uruchomić grzanie zydelka prawego albo lewego. Oprócz tych dwóch gniazd USB-C mamy jeszcze gniazda USB-C tutaj w fotelach oraz uchwyty takie montażowe, żeby sobie dokupić na przykład w akcesoriach BMW taki specjalny uchwyt, który będzie Wam trzymał tablet albo telefon. Podłokietnik jest z brzydkimi, otwartymi uchwytami na kubek, przynajmniej wygumowanymi od spodu. Już niektórzy producenci przyjemniejsze rozwiązania stosują, takie gdzie macie długi ten podłokietnik, tu się wysuwają te uchwyty na kubek, są praktyczniejsze, tu macie schoweczek ładnie wyłożony wykładziną, do którego możecie coś wrzucić, albo nawet macie uchwyt na telefon, a tutaj nie ma po prostu nic poza 2 dziurami w podłokietniku, które mają Wam przytrzymać puszkę, żeby się nie rozlała, jak będziecie jechali. I jakość materiałów nie budzi zastrzeżeń. Oprócz tej ładnej, ciekawej, fajnej kolorystyki tego połączenia, to mamy tutaj mięciutko, to jest przyjemne w dotyku, to jest przyjemne w dotyku. Tutaj dół drzwi jest też obszyty takim miękkim materiałem. Plastikowe niestety wnęki, no i tutaj plastik, ale do całej reszty nie ma co się przyczepiać. Tutaj mamy żaluzyjki ręcznie sterowane. Fajne jest to, że nawet ten mały tutaj wizjerek w tych bocznych drzwiach jest przesłaniany małą żaluzyjką, więc wygodnie, przyjemnie i komfortowo. Co ciekawe, klamki nie są elektryczne, już spodziewałbym się, że będą, ale to całkowicie rozwiązanie mechaniczne i podobnie wygląda to z zewnątrz. Choć są zlicowane z nadwoziem, schowane w tych drzwiach, to niczego tutaj się nie dotyka i nie uchylają się, tylko trzeba po prostu pociągnąć mechanicznie, żeby otworzyć. No jakbyście gary do szafki wrzucali, a nie jakbyście zamykali drzwi w samochodzie, który kosztuje 420 000 złotych. Tak, nasza wersja po doposażeniu we wszystkie M-pakiety, w pakiet komfortowy, który ma wentylowane fotele i podgrzewane, gdzie jest lepsza tapicerka, wersja, która ma elektrycznie sterowane fotele, która ma trochę systemów zaawansowanych, jeżeli chodzi o autonomię jazdy, kosztuje 420 000 złotych. Przypominam, że nie mówimy nawet o 540i, w przypadku którego ta cena miałaby jeszcze uzasadnienie w postaci silnika B58, mocnego, podatnego na tuning, 6-cylindrowego, rzędowego. Mówimy o 520D, samochodzie, który w poprzedniej generacji, w podobnym konfigu, mogliście mieć za 250 000 złotych. I nie był wcale gorszy od nowej piątki. Wręcz przeciwnie. Generalnie dźwięki to specjalność tego samochodu. Oprócz tego trzaśnięcia drzwiami, to jeszcze pięknie słychać to. I jak maska jest zamknięta, jak siedzicie w środku, to trzeba przyznać, że rzeczywiście jest świetnie wytłumiony ten silnik. Ale jak otworzycie maskę, żeby się chłopakom pochwalić, za co zapłaciliście 420 000 złotych, nawet ten piękny Iconic Glow nie jest w stanie tego przykryć. Słyszycie? 420 000 złotych. Tak brzmi 420 000 złotych, a 285 w podstawie w przypadku naszej wersji. No dobrze, ale skupmy się teraz na wnętrzu, bo o ile stylistycznie z zewnątrz to auto mnie nie urzeka, tak powiem, jest, no tak jak wspomniałem, dla mnie takie trochę nijakie, powściągliwe, tak bym powiedział, o tyle wnętrze to minimalistyczne odpowiada mi już bardzo. Dopłaćcie koniecznie za to drewienko z otwartymi porami 400 zł, bo wygląda przepięknie, bardzo ekskluzywnie. Nie mamy tutaj, tak jak w i5, tak jak teraz jest w 7, kryształowych, tych takich świecących, jak Dubaj nocą listew kryształowych, listew kryształowych, właśnie o nich mówię, trzeba było dwukrotnie podkreślić, że to kryształ.
Natomiast mamy takie skromniejsze i tutaj zależnie od tego, w jaki sobie wejdziecie tryb, no to one zmieniają swoje kolory, albo można również ustawić sobie te kolorki tutaj manualnie. Cyfrowe zegary, które mają ograniczoną liczbę kombinacji, ale są dosyć czytelne. Wolałem oczywiście klasyczne cyfrowe, albo tam już jak weszły te cyfrowe, to nie miały na cyferblacie stałych liter, tylko już liczb, tylko podświetlone, ale wyglądały fajnie. No tutaj już są typowo cyfrowe, 12-calowe i ekran do tego 15 cali, oba schowane pod jedną taflą szkła, taką zaobloną w kierunku kierowcy skierowaną. Jakość materiałów nie pozostawia nic do życzenia. Tutaj mięciutko, nie wiem, nakuta tutaj takie połacie brzydkiego plastiku, przecież można to było schować za jakąś ładną krateczką, a tutaj te linie w jedną stronę, te w drugą, te tamte w trzecią. No brzydko to wygląda, tutaj mogłaby być po prostu jakaś ładna, fajna maskownica, która by to przykryła, wyglądałaby estetyczniej, no ale to taki drobny niuans, który mi się nie podoba. Natomiast jakość wykonania, materiały tego wszystkiego są naprawdę super. Natomiast niestety ma to też pewne swoje wady, bo może wygląda to ładnie, ale zobaczcie, tak wygląda samochód, który został odebrany przez nas wczoraj i przejechał łącznie, ja wiem, może ze 100-150 km. Ile tutaj już jest śladów używania. Wszędzie jakieś paluchy odciśnięte, wszędzie kurz, wszędzie drobinki, wszędzie to wszystko widać. I tutaj, i tutaj, no i tutaj, i tutaj, no masakra. Codziennie będziecie musieli, jeżdżąc takim samochodem, mając takie auto, na podorędziu mieć tutaj jakąś szmatkę i to non-stop wycierać. Wkurzałoby mnie to niemiłosiernie. Wszędzie osadzający się ten kurz i wszędzie odciśnięte paluchy, najdrobniejsze po prostu przeciągnięcie palcem oznacza, że już widać ślady. Kryształek tu, kryształek tu, kryształek tu, kryształek tu. Wszystkie przyciski już takie haptyczne. Nie ma tutaj ani jednego fizycznego przycisku, poza tymi do sterowania szybami, tylną roletą tam w oknie, no i lusterkami. No i to jest generalnie największy problem tego samochodu, bo po pierwsze, nawet tutaj wentylację, żeby sobie ograniczyć, no to przesuwacie palcem i akurat to działa fajnie. Tu 0, tu do połowy, tutaj całe, jest 5 ustawień i tutaj tych dwóch centralnych nawiewów i tych bocznych. Żeby sterować też nimi, w sensie kątem w pionie i w poziomie nawiewu, no to kręcicie takim dzyndzelem tutaj, o, a ustawia Wam silniczek elektryczny, nawiew tam w środku. Natomiast to fatalnie działa. Zobaczcie. No przecież to już powinienem włączyć. Ale to nie. Musicie to mocno nacisnąć. Nie dość, że położyć palucha, to jeszcze po prostu to docisnąć i dopiero zaczyna działać. Tutaj to jeszcze jest niewielki problem tego. Ale ten panel tu, to już jest wielkie nieporozumienie. Powiedzcie Wy mi tam w BMW. To są komfortowe fotele. Mają dużo ustawień. Można tu sobie boczki regulować, można sobie wyciągać podparcie pod uda. Ta część wyższa tutaj jest pochylana oddzielnie. Zagłówek elektrycznie podnoszony. Co do cholery było złego w fizycznych przyciskach, które tym wszystkim sterowały, umieszczonych w fotelu? Pytam tak bezpośrednio kogoś tam w tym München, kto to projektował. Kto wpadł na pomysł, że teraz to trzeba tak skomplikować, że tutaj to możecie sobie tylko podnieść, obniżyć fotel, przesunąć do przodu, do tyłu, pochylić oparcie mniej lub bardziej, ale jak chcecie wejść w te inne funkcje, to musicie tu nacisnąć ten przycisk. I ten przycisk nie działa. Jedziecie samochodem, patrzycie przed siebie. Niewygodnie mi, muszę coś ustawić. Patrzycie najpierw na panel tu z boku. Wciskacie go, ale nic się nie dzieje. Wciskacie jeszcze raz. O, zadziałał. Pojawił się fotel kierowcy. I teraz tu patrzyliście, męczyliście się z przyciskiem. Teraz musicie patrzeć tutaj. I jedziecie przed siebie. Fotel kierowcy. Dobrze. To tu muszę nacisnąć. O, jest. Mogę sobie wydłużać. Jedziecie, patrzycie tam i tu grzebiecie, żeby sobie ustawić fotel. Tu. A teraz no, tą górę fotela bym ustawił. Nic nie widzę. Gdzie to może? Tu muszę kliknąć. O, udało mi się kliknąć. Ale co mi się udało kliknąć? Raz kliknąłem, jeszcze się nie udało. Drugi raz kliknąłem. O, jest. Dobra. To teraz reguluję sobie górę tego oparcia. O, dobra. Wyregulowałem sobie. To jeszcze boczki by się przydało. Na kuta, gdzie tu się boczki reguluje? Tu? Nie, tutaj coś innego się robi. A, kierunek tu, wysokość fotela. A, okej, dobrze, to może tu. Nie, to tu może. O, jest, są boczki. W tym czasie już zdążyliście zaparkować na samochodzie jadącym przed Wami albo na filarze wiaduktu. Naprawdę
kretyn jakiś wpadł na ten pomysł. Sam ekran tutaj, zobaczcie, ja mam ręce jak szympans, a do niego nie dostaję, siedząc, mając prawidłową pozycję do jazdy. I zobaczcie, paluchem, tym najdłuższym, tu, o, dostanę jeszcze, a tam już nie dostanę. Tam. Tak jest ekran daleko odsunięty. Bardzo praktyczne rozwiązanie, naprawdę. Kierownica. Brzydko uszyta tutaj na górze, bardzo. Nie wiem, czemu tego nie zrobiono po prostu z ładnej skórki, tu jednego łączenia, albo nawet łączenia na dole, tylko tu są łączenia, tu jeszcze podwójne łączenie, jeszcze żeby chociaż to było czerwone, to miałoby to jakieś uzasadnienie, a tak to jest tak byle jak. Przyciski też takie haptyczne, ale one akurat dobrze działają, w przeciwieństwie do tych, które stosował na przykład Volkswagen, to te znacznie lepiej. Czytelne i fajne możliwości ustawiania head-upa. Sam head-up naprawdę jest świetny, do tego stopnia świetny, że czasami w gorszych warunkach pogodowych zasłania Wam inne samochody, które jadą przed Wami i niewiele widzicie przez niego. Natomiast zobaczcie, ile rzeczy może różnych wyświetlać. Assisted View, czyli jak jedziecie, widok kierunkowy i on jest mega czytelny, naprawdę mega czytelny, duży, ale tak jak mówię, gorsze warunki pogodowe, spory ruch na drodze, jak pada, jak jest ciemno, to troszkę gorzej, to po prostu trochę gorzej drogę widać. Natomiast rzeczywiście jest to o tyle fajne, że macie to na wysokości swojego wzroku, jak jedziecie. Inna fajna funkcja to taka. Dojeżdżacie do siebie pod dom, włączacie R, uruchamiacie trasę i proszę bardzo. Samochód sam za Was wykonuje manewr parkowania i to aż do samego garażu. Zobaczcie, normalnie ma tutaj zadany tor jazdy, który został raz zaprogramowany. Wystarczy, że raz tylko się przejedziecie i to akurat tutaj naprawdę jest bardzo czytelnie, łatwo, prosto sobie zaprogramować, bo wsiadacie, wrzucacie R, zapisz trasę, potem parkujecie sobie w garażu po swojemu, klikacie zapisz tę trasę, i on już ma to zapamiętane i za drugim razem, jak wjeżdżacie do garażu, wszystko odbywa się automatycznie, nie musicie nawet raz musnąć pedału gazu, czy raz musnąć pedału hamulca, czy złapać nawet na chwilę kierownicy. Parkuje idealnie tak, jak go zaprogramowaliście. Jeszcze podjedzie sobie do ściany, zobaczcie, żeby był bliżej. Ale teraz sprawdzimy inną sytuację. Wracam, jestem lekko zmęczony, włączyłem sobie cofanie, no ale zapomniałem o tej bramie garażowej. No zobaczymy. Raz już brama była grana w tej chacie, więc zagrała ją żona, to może teraz stary zagra. W imię Ojca i Syna. A, jest! Coraz bardziej stresujące te odcinki dla Was nagrywamy, naprawdę. I tak jak jedziecie w takim codziennym, użytkowym zakresie obrotów, to ten silnik diesla jest dobrze wyciszony. Nie drażni uszu, w ogóle nie słychać tego klekotu. Bardziej macie wrażenie, że kurde, jakaś benzynka tam pracuje, a może nawet elektryk, kto wie. Skrzynia świetnie zmienia biegi, w zasadzie niezauważalnie, mięciutko, przyjemnie i w połączeniu z tym, że właśnie nie słychać tego silnika, on naprawdę takie sprawia wrażenie, jakby ruszał generalnie płynnie jak samochód elektryczny. Zresztą pomaga mu dosyć tutaj ten elektryk, który jest co prawda słaby, bo ma jedynie 11 koni mechanicznych, no ale dosyć spory moment obrotowy, więc jak tylko kładziecie delikatnie nogę na pedale gazu, to czujecie, że jest to wspomaganie tutaj takie elektryczne. Nie ma tu żadnych szarpnięć. W M-pakiecie dostajecie łopatki z takim napisem Boost tutaj i w momencie, kiedy jedziecie w trybie Efficiency, czy tam efficient, ale przydałoby Wam się przez chwilę trochę więcej mocy, żeby ta przepustnica się szybciej otworzyła, żeby auto szybciej zareagowało na dodanie gazu, żeby utrzymywało silnik na wyższych obrotach, no to po prostu przyciskacie, przytrzymujecie tylko tą łopatkę i przez 10 sekund macie de facto tryb sportowy. I wtedy te 3-4 tysiące obrotów i już słyszycie, już wiecie, że jednak jedziecie ropniakiem, a nie benzyną. Rzecz, która odróżnia auto z M-pakietem od takiego zwykłego, standardowego, to zawieszenie. Do diesla i do benzyny nie dokupicie sobie pneumatyki w żadnym wypadku. I to zawieszenie sportowe wcale sportowe nie jest, szczerze mówiąc. On tutaj oczywiście jedziemy, ono jest też adaptacyjne, więc jak sobie zmienimy tryb jazdy na sportowy, proszę, no to teraz czuć, tutaj się zmieniło i to naprawdę sporo. Rzeczywiście już nie wybiera tak dobrze tych nierówności, ale mam takie wrażenie, że naciśnięcie tego przycisku nie zmieniło samych nastawów zawieszenia, tylko zmieniło
rozmiar felgi na taką 22-calową. Takie odnoszę wrażenie. Nadal czuć, że ten amortyzator tam się tak bardziej komfortowo, bardziej miękko ugina, ale tylko felga zamiast 20 cali ma 22 cale. No ale to jest też efekt tego i tak są projektowane zawieszenia w samochodach współczesnych, które są ciężkie. No tutaj mamy szklany dach, tutaj mamy Harmana Kardona. On jest w tym M Pro pakiecie, czyli dopłacacie 9500 i macie też lepsze nagłośnienie od razu. Więc jest tutaj dopakowana ta wersja, więc jak ja tu siedzę, jak siedzi tutaj silny, jak mamy prawie pełen zbiornik paliwa jeszcze i zasięgu na ponad 700 km, no to ponad 2 tony lekko licząc ważymy. W dieslu 4-cylindrowym, w samochodzie segmentu E. Kiedyś te BM-ki dawały radość z siedzenia za kierownicą, z kręcenia kierownicą. Tutaj jest strasznie gumowy układ kierowniczy, ale tak jakby ta kolumna kierownicy była połączona z przednimi kołami gumą od majtek. Ale to naprawdę, on po pierwsze leciutko działa. Po drugie, samochód o takich manewrach, macie wrażenie, strasznie się przechyla na boki. Tak jakbyście płynęli motorówką i dostali falę z boku. To ona nie wróci od razu, nie zrobi takiej, nie wróci, tylko zacznie się tak bujać. I dokładnie takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o tę piątkę, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia. W poprzednich generacjach piątek i w ogóle w samochodach BMW czuliście, że te przednie koła twardo tam stoją na ziemi i każdy ruch kierownicą doskonale wyczuwaliście, co dzieje się tam z tymi przednimi kołami. Tutaj ta kierownica jakby i kierowca są odizolowani już bardzo od tego, co z tymi kołami się dzieje. Rozkład mas to nadal 50/50. Nadal napęd X-Drive jest permanentnym napędem na 4 koła, czyli cały czas napędzają Was 4 laczki i cały czas ten moment obrotowy i konie mechaniczne między przednią a tylną osią są płynnie przenoszone. Tutaj w tego typu rzeczach nic się nie zmieniło. Nadal wjeżdżacie w zakręt i czujecie, że ten samochód pewnie wchodzi w ten zakręt. Że on ma przyczepność, że on bezpiecznie się prowadzi. Natomiast mówię, odebrano taką fizyczną przyjemność z prowadzenia tego samochodu. Za to jest cichutko, jest przyjemnie, jest komfortowo. Zaskakująco płynnie i ładnie radzi sobie ten mild hybrid w trybie efficient. W niektórych autach w tym trybie jest tak, że zdejmujecie nogę z pedału gazu, silnik się wyłącza, tutaj też jest tak, zaczyna auto żeglować i tutaj też tak jest, przy czym tam kładziecie nogę na pedale gazu, bo chcecie przyspieszyć i nic się nie dzieje. Czytacie książkę, wypijacie kawę, idziecie sobie na masaż, wracacie, dopiero jest przypływ mocy, dopiero możecie odjechać. A tutaj kładę raz i od razu odjeżdżam. Dosłownie mija sekunda, może półtorej, kiedy on wszystko sobie włączy, zapnie bieg i zacznie odjeżdżać do przodu. Więc mild hybrid tutaj oparty na 48V baterii i całkiem sporym akumulatorze, bo podobno ma 0,9 kWh pojemności. To kiedyś to hybrydy miały taki. Priusy pierwsze miały 0,8 albo 0,9, no teraz to około 1,5 kWh. No ale 0,9 jak na mild hybrid to naprawdę sporo. Skoro mamy tutaj M-pakiet, skoro mamy tutaj M Pro, skoro mamy na podkładkach pod tablice rejestracyjne radość z jazdy, ustawienia dynamiczne dla czystej przyjemności z jazdy, napęd sportowy, Sport Plus włączymy, dynamika jazdy, DSC Off zrobimy, układ kierowniczy, sportowy, boczki zaciśnięte, no wszystko mamy teraz w sporcie tutaj w BMW. Już bardziej sportowo się nie da. Patrzcie, co robi BMK 520D. Na mokrym idzie bokiem. Popadało z lekka i proszę. O, a teraz jaki pług, jaki pług. Koszmar. Wiecie, co silny powiedział? Spróbuj szybciej. Jak Audi A6 przednionapędowe. To jest jakiś dramat. O, teraz troszeczkę lepiej. Troszeczkę. No, radość z jazdy. O, proszę. O, i teraz jest radośnie i pachnąco. Dobra. Zresetujemy i zobaczymy, ile nam spali. W momencie, kiedy już ten automat wrzuci sobie 8 bieg i jedziecie stabilnie te 120-130 na godzinę, to jest tutaj po prostu
cicho, jest dobrze wyciszony. Teraz trochę ta cisza jest zaburzona przez betonową drogę, po której jedziemy. Beton zazwyczaj bardziej hałasuje, w zasadzie opony na betonie bardziej hałasują. To jest po pierwsze, po drugie pada, więc też słychać jeszcze dodatkowo krople deszczu spadające na przednią szybę, ale na przykład szumów wiatrów opływających nadwozie w ogóle nie słychać. Nie słychać teraz kompletnie silnika. Słychać tylko tak naprawdę oszczędności. Słyszycie oszczędności, bo jak patrzycie na wynik, że to jest 5 litrów paliwa, no to mówicie, no dobra, 420 koła zapłaciłem, ale teraz to będę już tylko oszczędzał. Bo przecież 5 litrów, co to jest? Dieselka, ropy, oleju napędowego. I że to klekocze. Ważne, że klekocze, ale tanio. Te 420 na pewno odzyskam pod dystrybutorem. Po 5 milionach przejechanych kilometrów już będę na plusie. O, i na takich drogach, jak na przykład najeżdżacie na poprzeczną nierówność, takie łączenie wiaduktów czy mostków, jakie są na autostradach, to zawieszenie sprawia wrażenie mega przyjemnego, komfortowego. Ładnie wybiera te nierówności, szybko wraca do właściwej pozycji. Problemy zaczynają się naprawdę przy dynamicznej jeździe. Czuć niestety sporo podsterowności, co jest kompletnie niecharakterystyczne dla starszych BMW. Czuć masę tego samochodu, że to są 2 tony. I niestety najlepsze cuda, najlepsze zawieszenia tej masy nie będą w stanie zakamuflować. To jest po prostu już ciężka BM-ka. I widać to nawet w danych technicznych, bo ile z każdej generacji te diesle były skuteczniejsze, mocniejsze, bardziej dynamiczne, to w tym wypadku wyobraźcie sobie, że przyspieszenie jest gorsze niż w poprzedniku. Pomimo 7 koni więcej, jednego bąka i jednego silnego, to przyspieszenie w poprzedniku było 7,2 sekundy, a teraz to 7,3 sekundy w 520d X-Drive. Tak jak jedziecie i nawet dynamiczniej wejdziecie w zakręt, to owszem, czujecie, że ona jest stabilna, że się dobrze trzyma drogi, że wpadacie w zakręt i nie boicie się, że za chwilę wypruje Wam ten przód, czy że wylądujecie w rowie, czy że jakoś nadmiernie się przechyla. Problemy zaczynają się przy naprawdę dynamicznej jeździe, a nawet przy takiej nagłej zmianie kierunku. Wtedy zaczyna być czuć tę masę, za mało koni, za to niskie zużycie paliwa. Bardzo ekonomiczne auto. No dobrze, no to teraz czas sprawdzić, czy to będą te 7,3 sekundy. Na 3000 jak wkręcił silnik, jak szarpie skrzynia przy zmianie przełożeń. No i tu akurat prawda, że BMW zawsze trochę te swoje wyniki w danych fabrycznych zawyża, po to, żeby potem był taki efekt zaskoczenia. Czyli auto dołożone ma naprawdę gratów, jest ciężkie, ma silnego i mnie na pokładzie. 7,3 fabryczny to teoretycznie 75% pojemności zbiornika, paliwo w 75% i 75 kg jeden kierowca. A tu mamy kierowcę 90 ponad kg, pasażera też, który swoje waży, ale coraz chudszy jest, bo biega coraz więcej. I oprócz tego jeszcze mamy wyposażenie dodatkowe i 7,26. Bardzo dobrze. Natomiast fatalna średnica zawracania. Ale Harmanik tutaj gra naprawdę super. Warto do tego M-Pro dopłacić choćby ze względu na niego, bo gra świetnie. Może nie na poziomie nowego Burmestera w nowej klasie E, ale jest fajnie. Ładny, dynamiczny bas, bez pierdzenia, fajne, wysokie tony, dobre, średnie, ułożony balansik, rewelka, naprawdę. Więc za to duży plus. Minus za brak asystenta głosowego. Przecież ładnie to opracował Mercedes. Nawet Toyota i Lexus, które zawsze w multimediach były 100 lat za Niemcami, mają fajnego asystenta głosowego. A tutaj ciągle nic takiego nie znajdziecie, przynajmniej polskiego. No powiem Wam tak, to jest generalnie, używam z premedytacją tego słowa, przyjemne BMW. Im się bardzo przyjemnie jedzie. Ma bardzo przyjemne zawieszenie. Bardzo przyjemnie działa mu ten układ Mild Hybrid, bardzo przyjemnie zmienia biegi. Nawet przyjemnie mu pracuje ten silniczek, jak jedziecie w dolnym zakresie obrotów. Przyjemnie się zbiera do takich prędkości miejskich. Zaczyna mu brakować pary powyżej 100 na godzinę. Wtedy czujecie, że oho, te 400 N i 197 koni na auto, które waży 2 tony, to jednak ciut za mało. Taki 3-litrowy dieselek R6
około 300 koni byłby tutaj super i inna kultura pracy, i lepszy moment obrotowy, i więcej tych koni, i przyjemniejsza generalnie jazda takim samochodem. Przyjemny ma środek, przyjemne ma te wszystkie materiały, przyjemnie podgrzewa dupkę, przyjemnie chłodzi dupkę, kiedy trzeba, przyjemnie nie masuje, bo nie ma masażu, przyjemnie może nawet wygląda w środku, przyjemnie mi się siedzi tutaj z silnym, przyjemnie gra Harman Kardon. No jest to przyjemność z jazdy, tak bym powiedział. Natomiast nie ma tu już charakteru BMW. Jest mnóstwo irytujących rzeczy, takich jak te dotykowe przyciski, choćby żeby ustawić fotel i to mówię, o, nie trafiłem, teraz trafiłem, o, tylko zjeżdżając jednocześnie na pas awaryjny. I teraz mogę sobie ustawiać fotel dopiero. Nie działają te przyciski tak, jak powinny tutaj, nawet te do podgrzewania, o, zobaczcie, szyby, o, teraz załapało, za drugim razem. Dużo jest takiej niekonsekwencji w tym samochodzie i wydaje mi się też niespójny napędowo. Niby X-Drive, niby porządna skrzynia biegów, niby fajne zawieszenie, ale podczas jazdy na prostej. W zakrętach nie jest to kompletnie radość z jazdy. I to jest to, do czego dążę. W tym samochodzie nie ma takiej radości z jazdy, do jakiej kiedyś przyzwyczaiło nas BMW. Nie wsiadacie tu za kierownicę i nie czujecie się, ależ mi się dobrze prowadzi to auto. Boże, jednak to BMW to jest inna liga, jeżeli chodzi o prowadzenie auta. Kiedyś przesiadaliście się z Audi, z Mercedesa, jakiegokolwiek innego auta, wsiadaliście do jakiejkolwiek BM-ki za kierownicę i czuliście, że ten samochód został zaprojektowany przez ludzi, którzy uwielbiają prowadzić. To jak on skręcał, jak on wybierał nierówności, jak się zachowywał w zakrętach, jak reagował na ruchy kierownicą. To wszystko tam było doprowadzone do perfekcji. A teraz mam wrażenie takie, że takich prawdziwych mechanicznych inżynierów w BMW zastąpili ludzie od informatyki. I nie interesuje ich już wcale radość z jazdy. Oni najchętniej w ogóle nie trzymaliby kierownicy w ręku i nie naciskali nogą pedału gazu. Oni najchętniej oddaliby prowadzenie tego auta komputerom, procesorom, a sami siedzieliby tutaj i się bawili. A teraz ustawię inaczej fotel, a teraz ustawię inaczej światełka, a teraz sobie coś zagram, a teraz może sobie zaprogramuję coś. Niedługo będziecie w BMW mieli możliwość zaprojektowania w CAD-zie własnego domu, ale nie będziecie mieli i czuli żadnej radości z jazdy.